1000 cudów świata. Ołtarz mariacki Dłuta Wita Stwosza. Europa, Polska, Kraków. Ponad 800 lat historii, hejnał i gwiaździsta polichromia sklepienia pędzla Jana Matejki – to wszystko znajduje się w jednym kościele wznoszącym się nad krakowskim rynkiem. Jednak kiedy wejdziemy do środka, w przepychu zdobień naszą uwagę przyciąga ołtarz główny, najcenniejszy zabytek Bazyliki Mariackiej. To imponujące rozmiarami i zachwycające rzeźbiarskim kunsztem retabulum szafiaste, gotycka nastawa ołtarzowa w formie otwieranej, drewnianej skrzyni. Jest jednym z najcenniejszych tego typu dzieł, które zachowały się do naszych czasów. Na pierwszy plan wysunięto postać Maryi, jako Matki Syna Bożego, podkreślając tym samym jej udział w dziele zbawienia. Sceny w centrum ołtarza przedstawiają zaśnięcie i wniebowstąpienie Maryi Panny. Skrzydła boczne otwartego ołtarza przedstawiają 6 radości Matki Bożej: zwiastowanie, narodzenie Chrystusa, pokłon 3 króli, zmartwychwstanie, wniebowstąpienie i zesłanie Ducha Świętego. W zwieńczeniu ołtarza widzimy koronację Matki Bożej na Królową Nieba i Ziemi, a po obu stronach tej sceny świętych patronów Polski, świętego Stanisława i świętego Wojciecha. Podstawę ołtarza stanowi predella z drzewem genealogicznym Chrystusa i Maryi, tak zwane drzewo Jessego. Sceny umieszczone w ołtarzu przedstawiają ewangeliczną prawdę o odkupieniu świata dokonanym przez Jezusa Chrystusa. Ołtarz ma 13 metrów wysokości i 11 metrów szerokości. Wykonany został z drzewa dębowego, a figury wyrzeźbiono w pniach lipowych. Figury, które oglądamy w głównej scenie, mają po 2 metry i 70 centymetrów wysokości. Historia tego dzieła rozpoczyna się już w 1442 roku, kiedy runęło w kościele sklepienie, a wraz z nim przepadł stary ołtarz. Kiedy wzniesiono nowe, podwyższone prezbiterium, mieszczanie postanowili też ufundować nowy ołtarz, który miał odzwierciedlać bogactwo i potęgę patrycjatu. Zlecenie otrzymał 30-letni niemiecki rzeźbiarz o nazwisku Veit Stoss, spolszczone Wit Stwosz, pochodzący z Norymbergi, który osiedlił się w Krakowie. Przez 12 lat, aż do roku 1489, w pracowni mistrza na ulicy Grodzkiej powstawało dzieło, które rozsławiło Kraków i Kościół Mariacki. Wit Stwosz otrzymał za swe dzieło ogromną ilość pieniędzy. 2808 florenów, czyli tyle, ile wynosił wówczas całoroczny budżet Krakowa. Nie było jednak nikogo, kto by uznał tę kwotę za wygórowaną, patrząc na ołtarz. Dzieło nie tylko zachwycało rzeźbiarskim mistrzostwem, ale było również lekcją wiary i ewangelizacji dla niepiśmiennych. W 1496 roku mistrz opuścił na zawsze Kraków, zostawiając tu syna Stanisława. Po powrocie do Norymbergi Wit dał się namówić przez nieuczciwego bankiera na złożenie całej sumy w jego banku. Bankier okazał się wielkim oszustem, przez co mistrz stracił zarobione pieniądze. Chcąc ratować przynajmniej część swoich oszczędności, sfałszował czek, na czym został przyłapany. Zgodnie z prawem za fałszerstwo został skazany na śmierć. Wstawił się jednak za nim cesarz Maksymilian, dzięki czemu kara ta została zamieniona na napiętnowanie, czyli wypalenie obu policzków. Upokarzająca kara na nieposzlakowanej dotąd czci mistrza stawiała go na równi z hyclami, katami i grabarzami. Prawdopodobnie na krótko przed śmiercią, w roku 1533, kiedy w Norymberdze panowała zaraza, Stwosz stracił wzrok. Dzieje ołtarza były również burzliwe. Przeczuwając rychły wybuch wojny, podjęto działania mające ochronić najcenniejszy zabytek Bazyliki Mariackiej. Pod koniec sierpnia 1939 roku zdemontowano ołtarz. Figury przewieziono do Sandomierza, a części ornamentalne ukryto w Krakowie.
Hitlerowcy po intensywnym śledztwie znaleźli jednak dzieło i wywieźli je do Norymbergi. Po zakończeniu wojny ołtarz odzyskano i w 1946 roku przywieziono go z powrotem do Krakowa. Ołtarz został poddany konserwacji, a następnie wyeksponowany w salach zamku na Wawelu. Do kościoła mariackiego powrócił dopiero w 1957 roku. Dzisiaj krakowianie i turyści, wchodząc do pięknej Bazyliki Mariackiej, rzadko używają nazwy ołtarz Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny czy ołtarz mariacki. Doceniając dzieło mistrza, które przyniosło miastu chwałę i splendor, podziwiają ołtarz Wita Stwosza.